Kopiarka Ricoh Haficio MP2000 trafiła do nas na test długodystansowy i przepracowała 350 tysięcy wydruków, czyli zużyła 700 rys papieru. Sama kopiarka standardowo ma jedną kasetę na papier do formatu A3 i pokrywę na szybie ekspozycji, ale szukając maszyny używanej z łatwością trafisz na egzemplarze wyposażone w podajnik dokumentów DF2000 lub DF2010. Jeżeli masz już maszynę MP1600 lub MP2000 bez podajnika, to warto wiedzieć, że w każdej chwili można go zainstalować w miejscu pokrywy i nie wiąże się to z żadnymi dodatkowymi czynnościami serwisowymi. Warto poszukać modeli z dodatkowymi kasetami na papier, których może być łącznie aż 4. Dodatkowa kaseta na papier to Paper Supply PS450, czyli dwie kasety na 500 kartek każda, lub pojedyncza kaseta PS460. Z jednym faktem nie można polemizować. Szukając używanej kopiarki monochromatycznej z formatem A3 i dysponując budżetem do około 2000 zł, z pewnością trafisz na to właśnie urządzenie. Czy warto je kupić? Raczej tak. Ricoh MP2000 pojawił się w roku 2007, zastępując kolekcję Haficio 2015-2018. Pomimo zupełnie nowej nazwy, kopiarka bazuje na konstrukcji swoich poprzedników i bardzo dobrze, bo to udane urządzenia. W czasie testu podajnik oryginałów nigdy nas nie zawiódł i nie zgłaszamy do niego zastrzeżeń. Materiałami eksploatacyjnymi w RADF-ie są rolki separacji, rolki pobierania i pasek pobierania, które po 350 tysiącach kopii nadal są w doskonałej kondycji. Prosta konstrukcja podajnika i stabilne zawiasy stawiają go bardzo wysoko w rankingu RADF-ów. Jest to na tyle proste urządzenie, że nie ma się w nim co popsuć. Klient, obsługa nie jest w stanie połamać czegokolwiek. Należy dbać o czystość tej małej szybki i jest to bardzo ważne. Szyby wykonano z dobrego szkła i nie widać na nich ani rys, ani uszkodzeń. Skromny wyświetlacz nie jest panelem dotykowym, ale przekazuje nam informacje w języku polskim. Prosty i przyjazny dla nowego użytkownika. Zróbmy teraz wydruk raportu, zobaczymy jak maszyna drukuje. Tutaj Ricoh wypada wzorowo. Czysta kopia z odpowiednią głębią czerni i prawidłowo odwzorowaną skalą szarości. Po 350 tysiącach kopii to super wynik dla tak małych urządzeń. To był wydruk z pamięci. Teraz zobaczmy, jak zostanie zrobiona kopia z szyby. Bogate zaplecze techniczne producenta przekłada się na wysoką kulturę pracy kopiarki. Napęd chodzi cicho i płynnie. Posłuchajcie sami. Ale jest też kilka typowych wad. Jeżeli to urządzenie w czasie pracy wydaje ciągły świst, to oznaka, że na separatorach w zespole grzejnym zgromadził się osad i należy go usunąć lub zainstalować nowe separatory. Jeżeli to nie pomoże, nasmaruj łożysk kawałka grzejnego. Posłuchajmy, jak pracuje ADF. Słychać charakterystyczne uderzenie w czasie poboru papieru, ale to normalne zjawisko w tej klasie maszyn. Co kryje się pod prawą pokrywą? Wałek transferowy, bęben oraz moduł dewelopera, które przeznaczone są na 60 tysięcy kopii. I faktycznie wymienialiśmy je 6 razy. Po 350 tysiącach kopii maszyna wygląda wzorowo. Elementy zespołu grzejnego mają żywotność 120 tysięcy kopii i rzeczywiście robią taką normę. Według założeń producenta oryginalny toner MP2000 ma wydajność 9000 stron, co jest prawdą. Wymiana toneru jest prosta, ale czasem można się pobrudzić. My zużyliśmy w czasie testu 41 tonerów. Pomimo stosowania oryginałów, toner hopper, czyli łoże toneru z otwieraniem, było wymieniane 2 razy, bo ulegało awarii. Sekcja bębna. W czasie testu 6 razy wymieniliśmy bęben, listwę, wałek ładujący i deweloper. Zawsze po 60 tysiącach kopii. Teraz, po wykonaniu 350 tysięcy, moduł wciąż ma się dobrze, ale już 2 razy wymienialiśmy koła napędzające w module. Objawem były ciągłe próby do dozowania toneru. Ten model kopiarki zbudowany jest na plastikowej konstrukcji, więc poszukaj przed zakupem pęknięć i śrub, których nie da się wkręcić. Uwaga na tuleje śrub mocujących zespół grzejny. Jeżeli są wyrwane, to lepiej odpuść sobie zakup tego urządzenia. Jeżeli występują problemy z otwieraniem toneru, to należy liczyć się z koniecznością wymiany łoża toneru. Nie jest to duży wydatek, ale trzeba się z tym liczyć.
Wydajne materiały, kilka typowych oraz znanych usterek sprawiają, że urządzenie to jest warte zainteresowania. U nas zrobiło 350 000 kopii, to bardzo dużo. Przed zakupem sprawdź Fuser Unit, czyli zespół grzejny i przygotuj się na konieczność wymiany separatorów, łożysk. Uwaga na egzemplarze z komunikatem dodaj toner. Konieczność wymiany kół w zespole bębna lub kłopot z otwieraniem toneru. Czasem ulega też uszkodzeniu silnik dozowania toneru. Szukaj maszyny z polskim językiem, na pewno taką znajdziesz. Jeżeli masz jakieś istotne spostrzeżenia i ciekawe doświadczenia związane z tym modelem kopiarki, pisz do nas śmiało pod filmem. Pozdrawiam.